Universal Orlando Resort to jeden z 5 na świecie parków rozrywki należących do firmy Universal. Pozostałe znajdują się w Azji, a jeden w Kalifornii. Park w Orlando odwiedza rocznie ponad 11 milionów turystów i składa się z 2 kompleksów, na których obejrzenie trzeba przeznaczyć minimum 2 dni. Ja mam tylko 1 dzień, więc wybieram park Universal Studio, który również oprócz typowych rollercoasterów ma atrakcje poświęcone filmom produkowanym przez tą wytwórnię. Oprócz najnowszych bohaterów można sobie przypomnieć też tych z dzieciństwa. Drugi park Island of Adventure również prezentuje się imponująco, ale być może będzie kiedyś tematem na inny film. Zapraszam zatem na podróż przez filmowe hity ostatniego stulecia i jestem ciekaw, ile z tych filmów pamiętacie. Zanim przejdziesz do oglądania tego materiału, zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę dla zasięgu. Witam serdecznie. W tym odcinku pokażę Wam najdroższą atrakcję, za jaką przyszło mi w życiu zapłacić, a mianowicie filmowy park rozrywki Universal na Florydzie w Orlando. Bilet tutaj kosztuje aż $140 i jest to cena promocyjna, bo już od jutra zaczyna się okres świąteczny i za ten sam bilet będzie można zapłacić nawet $200. I jest to najtańsza opcja biletu, bo jeżeli chcemy sobie kupić Express Pass, czyli nie czekamy w kolejce na różne te rollercoastery, kolejki górskie i tak dalej, to wtedy musimy zapłacić dużo więcej, a jeżeli chcemy spędzić tu kilka dni, no to zapłacimy tutaj prawie 3000 zł za ten max pakiet. Ale ja wybrałem ten najtańszy i myślę, że mnie to w zupełności wystarczy, a i tak jest to drogo jak tam polską kieszeń. Więc zapraszam do środka i zobaczymy, czy warto. Jeżeli uważacie, że $140 za wejściówkę to dużo, to jeszcze nie wszystko, bo sam parking tutaj kosztuje plus $32. Dlatego najlepiej wynająć sobie hotel gdzieś w strefie hotelowej po drugiej stronie ulicy i przejść sobie tutaj 10 minut na nogach po prostu. Wtedy tam mamy parking za free, ewentualnie są tutaj darmowe autobusy. Jako że szybciej się idzie na nogach niż tym autobusem, to postanowiłem, że przejdziemy się tutaj na piechotkę. Ale wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej i przyjedzie po nas darmowy autobus do hotelu, a później nas odwiezie. Tak więc tak dbają tutaj o tego turystę, żeby go przywieźć do swojego centrum rozrywki, a potem wydoić z dolarów do ostatniego centa. Po 10 minutach spaceru z hotelu, w którym się zatrzymaliśmy, link do niego Wam zostawiam oczywiście w opisie, już jesteśmy w wejściu do parku Orlando i tutaj przyjeżdżają te wszystkie darmowe właśnie autobusy, które zwożą turystów. Na wejściu do parku jest kontrola bezpieczeństwa jak na lotnisku, ale poszedłem jakoś bokiem i nikt mnie nie sprawdzał, więc się udało. Polecam zabrać tutaj właśnie ze sobą prowiant, bo chodzi się cały dzień, a w środku jest dość drogo, jeżeli chodzi o jedzenie i napoje, więc mam mały plecaczek, z którego będzie można się posilić i nie wydawać tutaj $20 za jednego małego hamburgera. Już przed wejściem do parku znajduje się fabryka czekolady Willy'ego Wonki i dość charakterystyczny Hard Rock Hotel w kształcie rzymskiego koloseum. Samo wejście było bez kolejki, jako że jesteśmy już o 9 rano, dopiero otworzono park. Jest czynny w godzinach 9-19. Wystarczyło tylko zeskanować bilet, robią jeszcze każdej osobie zdjęcie na wejściu, pewnie żeby tutaj monitorować sytuację, co kto robi. Jakby się coś narozrabiało, to od razu wiedzą, kto to. No taka to już technologia. I ponoć to jest bardzo mało ludzi jeszcze. Teraz nie ma szczytu sezonu, dopiero się będzie zaczynał ten szczyt świąteczny, w zasadzie już w tym tygodniu. I jak oglądałem tutaj zdjęcia, filmy, to tą ulicą często ciężko się przecisnąć. Wygląda to jak na jakimś bożonarodzeniowym jarmarku. No a póki co tutaj jest w miarę luźno, więc mam nadzieję, że będzie jakiś dobry dostęp do tych atrakcji. No pierwszy tutaj widać jakiś park minionków, to pewnie dla dzieci. No i tutaj kolejka jest na jakieś 80 metrów, żeby wejść sobie do tego budynku. No i ponoć większość dnia zajmują tutaj kolejki, nie? Czyli oczekiwanie na wejście do poszczególnych atrakcji. Jako że bilet jest na 1 dzień, to nie mam zamiaru spędzać połowy czekając w kolejkach. A i że nie lubię jeździć jakimiś tam rollercoasterami, to i dobrze, bo dzięki temu będę mógł tutaj więcej zobaczyć i Wam pokazać zarazem.
A więc czego dotyczy ten park? No przede wszystkim znajdziemy tutaj lokacje wzorowane na popularnych hollywoodzkich hitach. Tam mamy hangar Transformersa. Są tutaj też bardzo oryginalne bary, tak jak ten z lat 50. z mnóstwem starych samochodów. Jest też kilka takich oczek wodnych, jeziorek. Wygląda to na stary Nowy Jork. Dużo atrakcji jest jeszcze nieczynnych, bo chyba otwierają je troszkę później. Tam widzę, że wyjeżdża Chevy Van, Mystery Machine, czyli cała ekipa Scooby-Doo. Jadą na poszukiwanie potworów, więc takie rzeczy można tu spotkać. I tutaj mamy takie drogowskazy, które nas prowadzą do poszczególnych lokacji. Znajdujemy się teraz w sekcji Hollywood. Jest tutaj odwzorowana Aleja Gwiazd, tak jak w prawdziwym Hollywood, które znajduje się w Los Angeles. Mamy tutaj na chodniku gwiazdy z nazwiskami gwiazd światowego kina. I możemy spotkać już na ulicy też postacie ze znanych filmów. Przed chwilą jechała Marilyn Monroe, teraz są Simpsony, więc tutaj niektóre filmy są naprawdę dość świetnie odwzorowane. No i pomiędzy tym wszystkim jest mnóstwo sklepików z oryginalnymi gadżetami z filmów. Można sobie kupić koszulki, kubki, różne pamiątki związane z hollywoodzkimi produkcjami. No i co mnie tutaj zaciekawiło, tak, jeszcze można sobie kupić gadżety ze słynnym kiczowatym horrorem Potwór z Błękitnej Laguny. Wchodzimy do pierwszej atrakcji, Transformersy. Tutaj wzorowane na budynek, wzorowany na bazę robotów. Czas oczekiwania wynosił 0 minut. Ja akurat nie jestem fanem tej serii. Też w zasadzie nie znam tych filmów za dobrze. Więc nic wam tutaj nie opowiem o tym, co widzę, ale możecie sobie zobaczyć, pewnie część z was oglądała te filmy. Po prostu dużo jakichś gadżetów, telewizorów, na których wyświetlają się sceny z filmów. Coś tam nagrałem z tych Transformersów, ale jako że to całość było w 3D, zakładało się okulary, więc film w żaden sposób nie odda tego, co tam się przeżyło. No i w zasadzie po pierwszej atrakcji mogę już powiedzieć, że były to dobrze wydane pieniądze. Jest to przygotowane naprawdę świetnie, z dbałością o szczegóły. Może dostarczyć sporo adrenaliny, a nawet nie trzeba jechać tym właśnie rollercoasterem. Przechodzimy teraz na strefę San Francisco. Jest tutaj stary port i deptak, jakieś targowisko, a po lewej strefa Szybcy i Wściekli. Jest nawet replika stacji kolejowej King's Cross. Są tu właśnie jakieś shuttlebusy. Być może jest właśnie też pociąg. Te odwzorowane pięknie stare sklepy, księgarnie. Oczywiście budki telefoniczne. Też jeszcze na wzór angielskich. Mamy tutaj też 3-piętrowy autobus. O, jeszcze 3-piętrowego nie widziałem. Teraz wkraczamy w świat Harry'ego Pottera. Przy wejściu do tej sekcji jest autobus z gadającą głową, czaszką. Nie wiem, nie oglądałem w sumie tych filmów, więc też za bardzo się tutaj nie wypowiem na temat tego, co widzę. Ale jest też knajpa inspirowana motywami z tego filmu. Dla fanów, jak widać, już jest pełna. No i tu można już spotkać mnóstwo osób poprzebieranych w te charakterystyczne płaszcze. Ja wiem tylko tyle, że to jest film o magii i smokach. Wchodzimy teraz w ciemne zakamarki, zaułki z tego filmu. Już chyba podziemia. O, tutaj są fajne różne czachy. Wygląda to jak jakieś podziemia wiedźmy. Jest całkiem mrocznie. O, podoba mi się ten klimat. Być może właśnie wizyta tutaj zmusi mnie wreszcie do obejrzenia tego filmu, bo klimat mi się bardzo podoba. Dużo czach, dużo jakichś potworów. No i tu możemy sobie kupić gadżety. To jest po prostu taki klimatyczny sklep z gadżetami z tego filmu. No i na przykład ile kosztuje koszulka?
Posiadaczem oryginalnej koszulki z filmu możemy stać się za jedyne $37. A jak już chcemy sobie kupić koszulę elegancką, to musimy wydać $70. No, także widzę, fani tu nie oszczędzają. Że część ludzi tu chodzi z jakimiś różdżkami. No i nie wiem, wykonują jakieś rytuały pewnie związane z filmem. No i w ogóle jest tu sklep z różdżkami, można sobie kupić magiczne różdżki, no. O, tu kolejne. Jak się pomacha tą różdżką do fontanny, o, to pluje wodą. No ciekawe, ciekawe. Tutaj kolejna kobieta machała różdżką i zbroja ożyła. No naprawdę tutaj dokonali cudów. W ogóle wszystko jest zrobione z taką dbałością o szczegóły. Jestem pod olbrzymim wrażeniem. Najlepsze jest, że jest tutaj mnóstwo tych restauracji i nigdzie nie ma cen. Dopiero dowiadujesz się albo przy kasie, albo musisz sobie skanować menu telefonem. Bo tak żadne menu nie posiada cen. Żeby nie straszyć po prostu potencjalnego kupca. I każdy z tych sklepów jest naprawdę pieczołowicie dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Możemy sobie tutaj kupić, no w każdym co innego, to też jest fajne, bo nie powtarza się ten asortyment. Tutaj wszystko się rusza, wszystko wydaje dźwięki. Sklep z magicznymi zwierzętami. Olbrzymi ślimak z czułkami i to wszystko tutaj się rusza. No może nie wszystko, ale część z tych sztucznych zwierzątek się rusza. Pluszowe zwierzątka z filmu też tanie nie są, bo na przykład za takiego szczurka zapłacimy $20, a zakup białej sowy, takiej malutkiej, to już koszt od $60 w górę. Te maskotki tu swoje kosztują, ale te zwierzęta są świetnie pomyślane. Tutaj jakby sama głowa ptaka rusza się, śpiewa, olbrzymie ropuchy. To wszystko się właśnie rusza i wydaje dźwięki. Nawet wizyta w kiblu jest tutaj magicznym przeżyciem, ale już nie będę tak nagrywał, bo tam faceci leją, więc tych fanatyków z różdżkami jest naprawdę dużo. Tutaj jak się pomacha, to leci woda z nad tej parasoli. No i wreszcie udało się znaleźć ten sklep z różdżkami, a ceny są różne. Najprostsza różdżka, taki patyczek, kosztuje $15, ale są tu, widzę, że i różdżki po $300. I mało tego, jeszcze zrobią nam jakiś grawer na tej różdżce za dodatkową opłatą, jak chcemy. Wygrawerują jakieś nasze nazwisko. I taka zwykła różdżka. Nie wiem, tu nigdzie nie ma cen, więc chyba przy kasie się dowiadujesz. O, mamy tutaj jakąś książeczkę i taką różdżkę, no. Nie wiem, nie znam się na tym. One są tu podpisane. Fred Weasley to chyba tych różnych czarodziejów, którzy występowali w filmie. I można sobie takie różdżki kupić. Jak widać, chętnych do zakupów nie brakuje. Są w sklepie dziesiątki ludzi. Tutaj ciężko się przycisnąć. No i przybierają te różdżki. No i one działają bynajmniej w tym parku, bo faktycznie jak się nią pomacha w niektórych miejscach, to coś tam się dzieje. Ale poza parkiem raczej wątpię, żebyśmy mogli ją do czegoś wykorzystać. Tutaj mamy kolejną różdżkę, jakiś Ollivanders. I w środku znajduje się coś takiego. No jest to wykonane z plastiku, i tutaj jest nadajnik radiowy na końcu. Stąd działa dlatego w niektórych miejscach. Tak to sprytnie pomyśleli. Dlatego jest magiczna. No, do tego jest właśnie magiczna, czyli coś na zasadzie pilota od telewizora. A tutaj mamy różdżkę, której używał sam chyba Harry Potter. Kosztuje tylko $75 plus podatek. Możemy stać się posiadaczem oryginalnego płaszcza Harry'ego Pottera za jedyne $150, czyli drożej jak sam bilet wstępu do tego parku. Jest nawet gadające lustro, które prawi komplementy. No to myślę, że każda kobieta by zapłaciła dużo za tego typu gadżet.
Miejsce naprawdę świetne, nie tylko dla fanów filmu. Smog zieje ogniem, mnóstwo ciekawych sklepów. No tylko gdyby nie te ceny, no ale prawdziwy fan zapłaci, a jak widać chętnych nie brakuje, bo kupują masowo te płaszcze. Zresztą nawet w Polsce widziałem, że są organizowane jakieś zloty fanów Harry'ego Pottera, więc no taki płaszcz i różdżkę trzeba mieć na taki zlot. No nie ma wyjścia, nie? Nie pozwalajcie dzieciom oglądać tych filmów, bo stracicie później majątek. Fajny gadżet. Samochód z filmu Powrót do przyszłości kosztuje tylko niecałe $50, a koszulkę możemy sobie kupić już za 30. Pamiętacie deskę latającą, na której jeździł McFly w Powrót do przyszłości 2? Tutaj jest ona z autografami właśnie aktorów z tego filmu i można ją kupić za $3200 plus podatek. I zdjęcie profesora z oryginalnym autografem za jedyne $600. Kolejna atrakcja za nami. W budynku Simpsonów jest taki symulator rollercoastera. No tak to można nazwać. Bardzo ciekawe wprowadzenie, budujące napięcie. No i sama symulacja też dość ciekawa. Można się poczuć jak wewnątrz filmu. Więc no jeżeli ktoś nie lubi przeciążeń i boi się, żeby nie zwymiotować na prawdziwej kolejce, to jest to idealne miejsce. Obok jest też oczywiście sklep z Simpsonami i tutaj możemy kupić wszelkie maskotki, bluzy, gadżety, a na przykład taka mała bluza kosztuje tylko $45 dziecięca. Czyli są to ciapy. I kosztuje to tylko $30 za ciapy z głowami Simpsona. No ale gadżet fajny. Przygotowano tutaj całe miasteczko Simpsonów, więc jest kupa kawiarni, sklepików, można sobie tutaj coś zjeść w tych oryginalnych knajpkach wzorowanych z filmu. Tutaj mamy pomnik burmistrza Springfield, czy też replikę radiowozu. Razem z dzielnym stróżem prawa, zajadającym się oczywiście donutami. Oryginalny bar Moe's. I można wypić tu na przykład sobie piwko. O, piwko Duffy. A piwo kosztuje tutaj tylko $16. I nie dość, że płacimy $16, to pijemy z plastiku. I to nawet chyba nie ma pół litra. Znajdzie się również coś dla fanów Powrotu do przyszłości. Oryginalny DeLorean. Niestety jest zamknięty, ale można sobie podejrzeć z bliska, jak wyglądał ten akcelerator. Wydaje też dźwięki. No i w środku też widać, że wehikuł czasu żyje. Oryginalna lokomotywa, która była używana jako następny wehikuł czasu, następca właśnie tego samochodu. W trzeciej części Powrotu do przyszłości właśnie wystąpił ten egzemplarz. Tylko niestety też wejść do środka nie można. Zmierzamy teraz w kierunku sekcji poświęconej E.T., czyli kultowy film science fiction z lat 80. Na lewo jest sekcja poświęcona wytwórni DreamWorks, czyli filmy takie jak Shrek, Kung Fu Panda, więc coś dla młodszych widzów, no ale nie tylko. Wyobraźcie sobie, jakie tu są kolejki w dni, kiedy jest sezon turystyczny, szczyt sezonu, że to wszystko wtedy jest zapełnione. A to jest kolejka dziś, 15 minut oczekiwania, a ponoć w sezonie turystycznym czeka się tutaj co najmniej 2 godziny na wejście do konkretnej atrakcji, więc wtedy jeden dzień to faktycznie za mało, żeby z tego skorzystać. Paszport kosmiczny, który uprawnia nas
do podróży galaktycznych. No i tutaj wchodzimy do jakiegoś takiego mrocznego lasu. Wszędzie jest tutaj umiejętne budowanie napięcia, zanim wejdziemy do jakiejś atrakcji. Tutaj przemawiał do nas sam Steven Spielberg. Przejedziemy tutaj sobie rowerkami, czy rowerkami, no. Podwieszanym w zasadzie takim. Myślę, że to jest jedna z pierwszych atrakcji tego parku i pomimo, że jest stara, to naprawdę robi wrażenie, bo to jest coś wow. E.T. Go to Tinkley. Hurry. You have saved our planet! Come, celebrate with us! Daisy, Sylvia, Licia, Diana. Obok pawilonu E.T. znajduje się kraina Shreka i ogólnie bajek DreamWorksu. Są tutaj place zabaw dla dzieci, jakieś takie mniejsze kolejki. Obóz treningowy Kung Fu Pandy. Można się tutaj poczuć jak ninja. No, atrakcji dla dzieci naprawdę, co niemiara. Dużo wody, więc można się tutaj zamoczyć. Ale z tego co widziałem, to suszarki są płatne, więc lepiej zabrać swój ręcznik. Ale widać, że dzieciaki tutaj naprawdę czują się świetnie, brykają sobie. No i tutaj jakiś filmik. A jeżeli chcemy się wysuszyć po zabawach wodnych, to jest tutaj taka ciekawa suszarka, która kosztuje $5. A nie, przepraszam, $7 ponad. 7 plus podatek. Można sobie zrobić też zdjęcie ze Shrekiem, Fioną i osłem. No, kolejka taka z 10 minut trzeba czekać, żeby się tutaj dopchać. Ale jak ktoś jest fanem tego filmu, to jak najbardziej warto. Jak już mamy zdjęcie ze Shrekiem, to można sobie zrobić z kotem w butach. Po natłoku atrakcji można się posilić na przykład w knajpie Serka Boba. Pewnie można zjeść nawet tutaj sam serek. A nie, są to tylko sklepiki jak na razie.
możemy udać się również na pokaz profesjonalnej tresury zwierząt aktorów. Na pokazie występują psy, koty, papugi, wydry chyba nawet zaraz będą. No i jestem pod wrażeniem, jak można właśnie wytresować te zwierzęta. Była przed chwilą papuga, która zbierała od ludzi z widowni pieniądze. Normalnie przynosiła dolary w dziobie. Wszystko generują już komputery, więc zwierzęta nie są tak potrzebne. Ale jeszcze 20-30 lat temu no to nie dało się wygenerować takich scen, więc zwierzęta musiały je grać osobiście. Prawdziwa włoska restauracja, coś jak w filmie Chłopcy z Ferajny. A jednak nie, w środku typowy amerykański moloch. Ale pizza pachnie ładnie. Pamiętacie film Szczęki? To jest właśnie kopia plastikowa rekina. Coś takiego zjadało ludzi w tym filmie. Dzisiaj można sobie tutaj zrobić zdjęcie. W sumie podobne rzeczy wisiały na Key Westie też. Tutaj mamy niepowtarzalną okazję przenieść się w czasie w różne amerykańskie epoki. Te bary mają naprawdę wyszukane wystroje. Każdy jest zupełnie inny i oferuje taki typowo amerykański klimat. Kolejna atrakcja, Szybcy i Wściekli. Wchodzimy przez wejście przypominające więzienie. I oczywiście dużo akcentów związanych z mocnymi samochodami. Jest tutaj garaż z drugimi furami. Dawno już oglądałem ten film, to nie pamiętam, czy akurat takie coś tam występowało, ale całkiem możliwe. Garaż jest świetnie odzorowany. Nawet robili tutaj brud i rdze. I będzie chyba zaraz jakiś kolejny symulator. I'm just waiting on some instructions for a project that I'm working on with my boss, Dom. That's actually him right there. The map of the street race, it goes right through the city. It's a lot of fun. There's fast cars, great partying. Można tutaj zakupić specjalny kubek za $20, dzięki któremu możemy pić nielimitowane ilości napojów kompanii Coca-Cola. Są takie tu automaty, gdzie sobie możemy to wszystko dolewać. No i w sumie to się opłaca, bo tutaj jedna puszka coli na przykład kosztuje $5, więc jak sobie taki kubek nawet na kilka osób bierzemy, no to się to naprawdę opłaca. No a w sklepie byśmy nie przepili tych pieniędzy chyba przez cały dzień, kupując po prostu w sklepie, bo jedna puszka coli kosztuje $1 tutaj w markecie. Ale jeżeli nie możemy wytrzymać bez napojów, tak polecam taki kubek zakupić, ale są tutaj też poidełka z wodą, więc można bez problemu napić się za darmo wszędzie wody. W sekcji Nowego Jorku pieczołowicie odrestaurowano stare sklepy.
No i tutaj mamy sklep muzyczny, tutaj sklep z AGD, stare lodówki. To nawet nie wiem, cóż to jest za urządzenie. Może jakaś taka pralka. Tu jest ewidentnie pralka z maglownicą i stare żelazka. I to wszystko wygląda na takie no, lata 50. maksymalnie. Mamy tutaj stare odkurzacze. Stare radioodbiorniki. I kolejny sklepik z pamiątkami. I tu już mamy gadżety z filmu Scooby-Doo. Oraz Powrót do przyszłości. O, i są też szczęki. Może już film trochę zapomniany, ale tutaj starsi widzowie na pewno pamiętają. Here in the center, they're going to give you a nice big pose. Kolejny budynek poświęcony horrorom i tu się będę mógł dużo wypowiedzieć, bo swego czasu oglądałem tego sporo. Są tu mi znajome filmy, przede wszystkim gadżety oryginalne użyte w filmie Mumia. Tutaj mamy Oni żyją, to jest taki klasyk. No w zasadzie to można przypisać i do czasów obecnych. Mamy jeszcze The Thing, też świetny horror z lat 80. Tutaj kolejne. Amerykański wilkołak w Londynie. To też kultowy horror. No i laleczka Chucky, słynna laleczka. No i laleczka Chucky. Jeden z moich ulubionych horrorów dzieciństwa. I maska Michaela Myersa z filmu Halloween. Tutaj mamy od lat 50. pierwsze wydanie Drakuli, Frankensteina. Oczywiście Szczęki, Park Jurajski, Potwór z Błękitnej Laguny. Tak więc pierwsze horrory już wydawano w 1925 roku. Historia filmu Dracula i Frankenstein. Te pierwsze wersje filmów były jeszcze oczywiście kręcone na taśmie czarno-białej. Pierwszy film o wilkołakach. Charakteryzacja wtedy była naprawdę żmudna i trudna do takiego filmu. Widać odlewy gipsowe tutaj do tych masek. To nie to, co dzisiaj się generuje komputerowo. Jesteśmy teraz na pokazie charakteryzacji stosowanej w filmach typu horrory, właśnie jakieś science fiction. Teraz tam jest kobieta z wbitym nożem. No i czekamy, jakie to dziwactwa się pojawią za chwilę. No i najciekawszy sklep, czyli z gadżetami z horrorów. I tutaj są naprawdę unikatowe rzeczy dla fanów tego gatunku. Koszulki z Frankensteinem, gadżety z laleczką Chucky. Jest na przykład ciekawa skrzyneczka z narzędziami do zabawy nożyczkami, śrubokrętem i młotkiem. Są też gadżety i figurki Frankensteina, Drakuli. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jak nie macie pomysłu na prezent pod choinkę dla swojego dziecka, to można kupić mu taki kuferek do szkoły, nożyczki, młotek i śrubokręt, żeby na przykład postraszył swoją nauczycielkę. Po odbyciu kilku atrakcji to mogę powiedzieć, iż większość działa na zasadzie takiego kina 5D, dużo hologramów. Wszystko jest obliczone na wydłużenie czasu oczekiwania, zanim to się zacznie, żeby zleciał tu po prostu ten dzień, a sama atrakcja to trwa około 5 minut. Pomimo, że zdzierają tyle za wejściówkę, jeszcze dodatkowo są tutaj płatne schowki. Jeżeli chcemy skorzystać z niektórych atrakcji typu właśnie roller coaster, musimy zostawić wszystkie bagaże sobie gdzieś w szafce i schowek na cały dzień kosztuje $15, a jeżeli chcemy sobie zostawić tylko na jeden przejazd, na przykład w Muzeum Mumii, to musimy zapłacić $3. No, także tutaj po prostu drynują kasę na każdym kroku. Jak na przykład padnie nam telefon, bo będziemy cykać tu za dużo fotek, to można go sobie też naładować, oczywiście za pieniądze. To jest Ameryka, tu się płaci za wszystko na każdym kroku. I to nie małe pieniądze. Przekonałem się o tym już od pierwszego dnia po wylądowaniu tutaj. Zawsze mnie ciekawiło, jak działa taki parkometr
Znamy to oczywiście z amerykańskich starych filmów. Tutaj się wrzuca monetkę, przekręca. Limit czasowy. Takie manualne po prostu analogowe urządzenie. Wreszcie nie ma kolejki do barów w stylu lat 50. Wygląda to naprawdę jak wyrwane z tamtej epoki. Szafa grająca. I taki biało-czerwony po prostu klimat. Coś wspaniałego. A jak chcielibyśmy tu coś zjeść, to hamburgery kosztują około $20. Hot dog również $20. A nie, przepraszam, hot dog kosztuje $14, a w zestawie combo kosztuje prawie 20. I możemy mieć tutaj na przykład krążki cebulowe jako dodatek. Piwo kosztuje zaś $12. I co ciekawe, woda jest tutaj ogólnie wszędzie w USA, woda jest droższa niż napoje typu cola. Tak więc na przykład butelkę coli tutaj czy puszkę kupimy za $5, a za wodę zapłacimy $7. I do tych wszystkich cen, które są tutaj na menu, musimy dodać sobie 7%. Dlatego zawyżam troszkę te ceny, bo Floryda ma 7% podatek. I nie można o tym zapominać, kupując cokolwiek, bo zawsze nam doliczą go do rachunku, pomimo że na cenie na metce nigdy nie jest podany. Jako że jest akurat świąteczny czas, tak w cenie biletu mamy jeszcze paradę mikołajową. I oprócz Mikołaja oczywiście są tutaj postacie z bajek Universala. Parada naprawdę przygotowana świetnie. Pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem. Zawsze chciałem zobaczyć amerykańską paradę. I widać, że tutaj nikt popierdółki nie odwala. Pada nawet sztuczny śnieg, pomimo że mamy 25 stopni. Czego to w Ameryce nie wymyślą? Po zmroku park nabiera nowego wymiaru. Wszystko jest tutaj pięknie oświetlone. Zwłaszcza te neony w starym stylu z lat 50. robią robotę. Jedną z największych atrakcji w tym parku bez wątpienia jest hala poświęcona filmowi Tożsamość Bourna. No i tutaj niestety w środku był całkowity zakaz filmowania, więc tylko mogę wam opowiedzieć, co tam się wydarzyło. Jakby film na żywo, nie? Po prostu uczestniczymy w filmie na żywo, dużo elementów interaktywnych, ale są strzelaniny na żywo, dużo scen walki, wybuchy, woda, dym, także pierwszy raz coś takiego naprawdę widziałem. Niesamowite przeżycie. Mimo że film oglądałem dawno temu i jakoś nie wywarł na mnie większego wrażenia, ta scenografia tutaj i po prostu ten show dopracowany w najdrobniejszych szczegółach naprawdę robi robotę. Nocna sceneria Nowego Jorku. Można się tutaj przespacerować po rozbieranym w krótkim rękawku, bo w tej chwili w Nowym Jorku oczywiście też jest taki świąteczny klimat, ale temperatura jest lekko powyżej zera i nawet pada śnieg. Co wszystko nabiera zupełnie innego kształtu, nawet sklepy. To wszystko jest teraz pięknie podświetlone. Znowu wróciłem na miasteczko Harry'ego Pottera. I tu tych zakamarków to naprawdę można sporo oglądać. Tutaj wszystko się rusza. O, książki z zębami na przykład. Krusty Land, czyli świat Simpsonów, park rozrywki z Simpsonów dokładnie nocą. Że ponownie przechodzę sobie wszystkie te lokalizacje jeszcze w nocy, bo naprawdę robią wrażenie po raz drugi, kiedy to wszystko jest podświetlone pięknie.
This one. I o godzinie 19 jest jeszcze świetny pokaz na wodzie. Jakieś tańczące fontanny, zapach marihuany, to nie wiem, czy to jest częścią atrakcji, czy po prostu ludzie tu popalają, ale wszędzie się roznosi. Ponad 10 godzin minęło, nawet nie wiem kiedy. Podsumowując, jednym słowem warto. Ogólnie jak na razie w USA to te wszystkie atrakcje, na które wydało się choćby $1, są warte tych pieniędzy. Tutaj nikt nie odpierdziela takiej popeliny, jaka jest często w Polsce, że płacimy za coś niemałe pieniądze, wchodzimy, a tam nie ma nic ciekawego i wychodzimy rozczarowani. W USA płacąc chociażby, nie wiem, $5 za wejście do jakiegoś starego sklepu, nigdy nie wyszedłem zawiedziony. Tutaj wszystko jest na wysokim poziomie, dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. A ten park jest tego chyba najlepszym przykładem. Oczywiście można tutaj zostawić $1000, bo jest na czym. Można sobie odwiedzić jeszcze 2 pozostałe parki tematyczne Universala. Można sobie tutaj nakupić mnóstwo gadżetów. Ceny są niektórych kosmiczne, można tutaj zjeść w tych wszystkich fajnych knajpach, wypić. Jest no, dużo drożej niż normalnie na ulicy tutaj w Stanach, więc mówię, no, każdy pieniądz tutaj zostawicie, ale wystarczy sam bilet, woda jest darmowa, można sobie zabrać w plecaku jedzenie, picie i nie wydamy tutaj ani centa więcej. Atrakcje naprawdę są tutaj zróżnicowane, przede wszystkim nie ma takiej powtarzalności, każda jest na swój sposób inna, warto odwiedzić je wszystkie. Mnie się udało spokojnie w jeden dzień zobaczyć, akurat no może nie ma tłumu, więc nigdzie nie trzeba było długo czekać, więc jeżeli wybierzecie się na tygodniu poza sezonem turystycznym, uważam, że nie ma sensu kupować tego Express Passa, czyli ten droższy bilet, gdzie wchodzimy na atrakcję bez kolejki, bo dzisiaj często wchodziliśmy szybciej niż te osoby, które miały Express Pass, bo im musieli to jeszcze zeskanować. Przed każdą atrakcją jest takie długie dość wprowadzenie, ale to właśnie buduje nastrój przed tym, co nas czeka. Bardzo mi się właśnie to podobało, bo to wszystko jest dopracowane też w najdrobniejszych szczegółach. Występują tutaj w tych filmach wprowadzających często aktorzy, którzy właśnie grali w oryginalnych produkcjach, z jaką związana jest ta dana atrakcja. Także ktoś wykonał naprawdę masę pracy, żeby to wszystko spiąć, poukładać ze sobą, żeby to do siebie pasowało. No i na koniec czeka nas jeszcze na deser piękny pokaz multimedialny. Nad jeziorkiem na środku po prostu gra świateł, gra fajerwerków, muzyki filmowej. Przewijają się motywy z tych wszystkich produkcji, które tutaj są zawarte w tym parku, czyli Szczęki, Frankenstein, Minionki, Shrek,
Tożsamość Berna, Szybcy i Wściekli i masę innych filmów, że motywy z tych filmów możemy zobaczyć właśnie na pokazie multimedialnym na wodzie. I rzecz, którą pierwszy raz widziałem na własne oczy, wcześniej widziałem to gdzieś tylko w internecie, pokaz dronów. Tak więc drony roiły się na niebie jak szpaki jesienią, układając się w fantazyjne wzory. Naprawdę też ktoś super to zaprojektował. Jak będziecie na Florydzie, warto przeznaczyć chociaż jeden dzień i odwiedzić coś takiego przynajmniej raz w życiu. Ja nie żałuję i myślę, że wy też nie pożałujecie. Oczywiście film nie oddaje w żadnym wypadku tego, co tutaj można doświadczyć, tak więc to nie jest to samo. Możecie tylko tutaj zobaczyć taką namiastkę tego, co na was czeka. W wielu atrakcjach nie można było w ogóle filmować, bo tam tego pilnowali, albo po prostu nie było warunków, żeby filmować, bo trzeba było się trzymać, żeby nie wypaść, bo telepało dość mocno, więc siłą rzeczy nie mogłem trzymać kamery. No albo były jakieś projekcje 3D, no to też nie da się tego nagrać taką zwykłą kamerą. I fajnie jest też spotkać właśnie ulubionych bohaterów ze swoich filmów. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu. Możesz teraz podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzu. Jeżeli spodoba wam się ten film, to nagram dla was jeszcze jeden z parku Universal w Singapurze. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!